Witam serdecznie w naszym wieczornym vlogu. Dzisiaj długo oczekiwany temat o przyjaźni polsko-węgierskiej. Wybaczcie, że musieliście czekać, ale chciałem ten temat dobrze opracować, gdyż jest ważny. Przyjaźń polsko-węgierską obserwujemy na co dzień we współczesności i warto wiedzieć, że mamy długie tradycje przyjaźni, która nie została przerwana nawet na czas II wojny światowej. Był to czas bardzo trudny dla przyjaźni polsko-węgierskiej, zwłaszcza dlatego, że Węgrzy niestety nie byli wtedy we właściwym obozie i Węgrzy na przykład służyli w Wehrmachcie, ale to jest o przyjaźni polsko-węgierskiej, a nie o ewentualnych błędach Węgier. Chciałbym powiedzieć, że jestem dumny z tego, że mamy w Unii Europejskiej przyjaciół, jakichś przyjaciół. Często się mówi, że co to za przyjaciele, bo Węgrów jest tylko 10 milionów. Lepiej jest mieć 10 milionów prawdziwych przyjaciół niż kilkadziesiąt milionów takich przyjaciół, jakimi byli Francuzi czy Brytyjczycy w 1939 roku. Generalnie lepiej prawdziwego przyjaciela mieć jednego niż 100 zdrajców, jak to się ładnie mówi. Jednocześnie chciałbym poinformować, że temat opracowałem na podstawie źródeł. Link do źródła znajduje się w opisie, a ja, żeby nic nie przekręcić ze względu na to, że moja wiedza historyczna nie jest jakaś wybitna, będę się posiłkował właśnie notatkami, które na podstawie tegoż źródła i innych sobie opracowałem. Gdyby ktoś miał ochotę zrobić angielskie napisy, czy może nawet węgierskie do tego vloga, byłoby mi niesamowicie przyjemnie, żeby nasi bracia Madziarzy mogli wiedzieć, że ich szanujemy, bo właśnie tym vlogiem też chcę pokazać naszym braciom Madziarom, że są ciągle szanowani, że przypominamy o tej tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej. W opisie znajduje się specjalny link, dzięki któremu zostaniecie przeniesieni do takich funkcji YouTube'a, jak dodaj napisy do cudzego filmu. Będzie mi strasznie przyjemnie. Słuchajcie, zacznę może od czegoś, od jakby zajawienia czegoś, co będzie na samym końcu, czyli że Węgrzy mają coś wspólnego z husarią. Jak wiadomo, husaria jest naszą dumą narodową, jest to ewidentnie najpiękniejsza w historii świata kawaleria i prawdopodobnie najlepsza. Kilkuset husarów, czy husarzy, przepraszam, potrafiło pogonić z pola bitwy kilkatysięczną armię. Gdyby nie husaria, prawdopodobnie islam rządziłby światem, gdyż nie udałaby się odsiecz wiedeńska. Fajnie, że właśnie ta husaria ma coś wspólnego z Węgrami, bo to moim zdaniem jest też taki zaczynek tej przyjaźni polsko-węgierskiej. Natomiast dla Węgrów symbolem przyjaźni polsko-węgierskiej oczywiście będzie generał Bem. Węgrzy bardzo go szanują, nazywają ojczulkiem Bemem i stawiają mu pomniki. Bardzo ładne pomniki, w tym w stolicy, w Budapeszcie, przed które pomniki są uszanowane, tam często pojawiają się kwiaty, często pojawiają się znicze, co pokazuje, że Węgrzy cały czas Bema szanują i pamiętają, że ten Bem był Polakiem, co dla nich zrobił i że jest to właśnie element przyjaźni polsko-węgierskiej. Słuchajcie, generał Bem po klęsce powstania listopadowego działał bardzo energicznie na emigracji, na początku we Francji, a potem w Galicji. Jednak następnie przez tereny austriackie udał się na Węgry. Chciał po prostu wesprzeć powstańców walczących z Habsburgami. Tam został dowódcą oddziałów węgierskich w Siedmiogrodzie. Był bardzo dobrym dowódcą, takim bardzo inteligentnym, sprytnym, dobrze rozgrywającym przeróżne sytuacje. Co prawda miał niewielkie siły, ale ze względu na swoje zdolności taktyczne i strategiczne do wiosny 1849 roku zdołał wywalić z Siedmiogrodu Austriaków. Jak już mówiłem, Węgrzy mówią na Bema ojczulek Bem, co po węgiersku brzmi, ja tutaj przepraszam naszych braci Węgrów, że będę kaleczył ich język. No, wy też pewnie polski byście trochę kaleczyli, chociaż jest zespół muzyczny, taki patriotyczny węgierski, odpowiednik naszej Chorytnicy, który bardzo ładnie po polsku śpiewa. No, moje zdolności językowe niestety są wybitnie do dupy. W każdym razie ojczulek Bem po węgiersku to jest coś podobnego do Bem a po.
Jest masa pomników, ale Węgrów wspierali nie tylko, Węgrów wspierał nie tylko polski generał Bem, ale również wielu innych polskich generałów, między innymi Józef Dębiński i Józef Wysocki. Słuchajcie, i to też nie było tak, że te wsparcie węgierskie, znaczy, że myśmy wspierali Węgrów, a Węgrzy nam się nie odwdzięczali. Wręcz przeciwnie, tutaj właśnie będzie taka bardzo duża równowaga tego wzajemnego wsparcia, które mam wrażenie było prawdziwe, wynikające z przyjaźni takiej szczerej, czyli jeśli któryś naród potrzebował, to drugi pomagał. Jeśli ktoś chciał się zmówić z jednym z tych narodów, żeby tamtemu wpierdzielić, to się nie zmawiał i nie szkodził. Takie bez liczenia, bez wzajemnej kalkulacji Węgrzy wsparli nas między innymi w powstaniu styczniowym w 1863 roku. Była wielka przyjaźń między właśnie, można chyba śmiało powiedzieć, wyzwolicielem Rzeczpospolitej, czyli Józefem Piłsudskim, marszałkiem. I teraz tak, wiem, że są tacy, którzy świętej pamięci marszałka Piłsudskiego nie lubią. Moim zdaniem jest to wyraz naszych takich niefajnych cech narodowych. Gdyby nie Piłsudski, nie oszukujmy się, nie byłoby wolnej Rzeczpospolitej i tyle. W każdym razie Piłsudski był szanowany przez ludność węgierską, natomiast Polacy, ludność polska szanowała węgierskiego admirała Miklosa Hornchego. Dosłownie tłumy wiwatowały, gdy ten w 1919 roku przybył do Polski z wizytą. W czasie wojny polsko-bolszewickiej generalnie zostaliśmy osamotnieni przez zachód Europy, znów za wyjątkiem Węgier. To szczególnie takie bardzo widoczne było, ponieważ zachód Europy musiał sobie wtedy zdawać sprawę, że Polacy walczą również za zachód, bo gdyby czerwona zawierucha, czy jak to woli sowiecka swołocz, wtedy przebiła się przez teren Rzeczpospolitej i poleciała dalej na zachód, prawdopodobnie komunizm objąłby całą Europę, chociażby dlatego, że wtedy w Niemczech już się pojawiali komuniści, zaczęły być robione tak jakieś międzynarodówki, tego typu rzeczy, i więc gdyby czerwoni Rosjanie połączyli się z czerwonymi Niemcami, prawdopodobnie zyskaliby na tyle dużą siłę, żeby się przelali przez całą Europę. Myśmy tą swołocz powstrzymali, myśmy walczyli oczywiście o swoją wolność, przede wszystkim o wolność niedawno odzyskaną, więc taką bardzo, bardzo mocno cenioną. Natomiast równocześnie walczyliśmy o całą Europę, która miała nas serdecznie w dupie. Za wyjątkiem braci Węgrów. Bracia Węgrzy chcieli nam nawet przysłać posiłki, czyli chcieli nam przysłać swoje wojsko, żeby nas tak najbardziej jak się tylko da wesprzeć w tej walce. Niestety Czechosłowacja postawiła opór i nie dała wojskom węgierskim prawa tranzytu, czyli po prostu oni nie mogli przejść. W związku z tym, żołnierze węgierscy nie mogli się do nas udać. Natomiast wspierali nas sprzętem. Było wiele transportów. Bardzo ważny transport był 22 milionów kul z fabryki Manfreda Weissa, który przyjechał do Skierniewic na kilkadziesiąt godzin przed decydującą walką o obronę Warszawy. Powiem tutaj tylko tyle, że ze Skierniewic do Warszawy wcale nie jest tak daleko, to jest mniej niż 100 km, w związku z tym, skoro mieli kilkadziesiąt godzin, to było dość dużo czasu. Takich transportów kolejowych z pomocą, z zaopatrzeniem dla walczących Polaków było wiele. Przysyłali nam nie tylko amunicję, ale również broń, karabiny, oraz na przykład kuchnie polowe. Dbali również o to, żebyśmy mogli sobie pojeść. Tutaj jest cytat z węgierskiej gazety Nowe Pokolenie, Új Nemzedek, i to jest właśnie gazeta węgierska, która pisała: nie wiemy, co uczyni koalicja. My musimy być gotowi, by stanąć po stronie Polski. Los Polski jest naszym losem. Widzicie, oni wiedzieli, oni pomagali, a Zachód wiedział i nie pomógł.
pomógł. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, teraz się robi ten taki trudny okres przyjaźni polsko-węgierskiej, ponieważ 39, Hitler, Stalin, bardzo nieprzyjemne kwestie dla Polski i również ta taka mniej przyjemna karta w historii węgierskiej. Ale zaczniemy od rzeczy jednolicie chwalebnych. Od tego, że w lipcu 1939 roku Hitler zaproponował premierowi Węgier Palowi Teleki, by razem z Niemcami Węgrzy napadli na Polskę. To jest właśnie bardzo ważne, że Węgrzy byli wtedy, to tak ładnie powiedzmy, w dobrych stosunkach z Niemcami. Im się opłacało razem z Niemcami na nas napaść, ponieważ Hitler obiecywał za to bardzo obfite terytoria. Mimo wszystko odpowiedź, jaka przyszła z Budapesztu do Berlina brzmiała: prędzej wysadzę nasze linie kolejowe, niż wezmę udział w inwazji na Polskę. Ze strony Węgier jest sprawą honoru narodowego nie brać udziału w jakiejkolwiek akcji zbrojnej przeciw Polsce. Chyba to było wybitnie jednoznaczne i tak trochę pokazujące, że ta brytyjska doktryna, która mówi, że w stosunkach międzynarodowych nie ma czegoś takiego jak przyjaźnie, są tylko interesy, pokazują, że ta przyjaźń polsko-węgierska jednak była. Przypomnę, im się opłacało wtedy razem z Hitlerem na nas napaść. Nie zrobili tego. Zresztą już wcześniej, w kwietniu 1939 roku pokazali Niemcom takiego przysłowiowego faka. I tutaj jest znowu cytat: w akcji zbrojnej przeciwko Polsce ani pośrednio, ani bezpośrednio nie jesteśmy skłonni uczestniczyć. Pod pojęciem pośrednio rozumiem każde żądanie przejścia oddziałów niemieckich pieszo lub na pojazdach mechanicznych przez nasz kraj w celu zaatakowania Polski. Żądania takie będą odrzucane. Jeśli Niemcy odpowiedzą na to przemocą, kategorycznie odpowiadam. Na broń odpowiemy bronią. I napisał to Istvan Caki, węgierski minister spraw zagranicznych, potomek samego Stefana Batorego, czyli nie byle kto. No bardzo, bardzo wyraźnie powiedzieli, że się nie sprzymierzą. Wyobraźcie sobie, jakby wyglądała II wojna światowa, gdybyśmy nie dostali w twarz od Niemców, w plecy od Stalina, a tylko te dwa, tylko jeszcze od dołu by nas Węgrzy tak kuli nożem. No to jednak wymagało bardzo dużej też odwagi, bo przecież Hitler mógł wtedy nazwijmy to, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, dobre stosunki niemiecko-węgierskie zamienić na trochę gorsze stosunki, także to jest bardzo ważne. Zamiast tego nie napadli nas tak jak Hitler chciał, za to zamiast tego dawali Polakom azyl. Było coś takiego jak węgierski azyl i jak widzicie, Węgrzy nie zawsze mieli taki stosunek do uchodźców jak teraz. To nie jest to, że to są uchodźcofoby, tylko tyle, że oni przyjmują bardzo chętnie prawdziwych uchodźców, którzy spierdzielają przed wojną, a niekoniecznie masę, wśród której są osoby różne. Słuchajcie, jak zapewne wiecie, Putin za tą wiedzę bardzo lubi karać. W związku z tym na terenie Rosji nie wolno nawet tego mówić. Związek Radziecki rozpoczął udział w II wojnie światowej od wsparcia Hitlera. Tutaj wziąłem sobie cukierka na kaszel, bo jak nie, to bym zaraz zaczął kasłać. Chory jestem, wybaczcie. W każdym razie, co chciałem powiedzieć, zanim ruskie walczyli z Hitlerem i walczyli z nazistami, to po prostu ich wspierali. Byli ich sojusznikami, razem napadli na Polskę, znaczy Hitler trochę wcześniej, a później Sowieci wbili nam nóż w plecy. W ramach tego wbijania noża w plecy, po prostu nam wjechali, tak? Wjechali nam swoimi oddziałami na nasze tereny. Wtedy bodajże generał Rydz-Śmigły polecił starać się nie walczyć z ruskimi i usiłować ewakuować się na Węgry i do Rumunii. Rosjanie usiłowali blokować granice, ale się nie udało.
Zwiewali, to jest bardzo ważne, zwiewali nie tylko żołnierze, ale również cywile, całe rodziny. Węgrzy nie robili żadnych problemów, wspierali, a w tamtym okresie to wcale nie było takie oczywiste. Węgrzy pomagali uchodźcom z Polski, tu już w tym momencie nieoficjalnie, nawet gdy Węgry przystąpiły w 1940 roku do tak zwanego Paktu Trzech. Schronienie na Węgrzech znalazło około 140 000 Polaków. Formalnie siedzieli w obozach internowania, natomiast w praktyce zwykle opuszczali te obozy internowania gdzie chcieli, ponieważ Węgrzy mieli politykę przymykania oczu, patrzenia w drugą stronę albo bycia akurat pijanym i nie móc interweniować, gdy Polacy na przykład z takiego obozu internowania chcieli sobie wyjść i przedostać się na przykład na teren Francji czy innej zachodniej Europy, żeby tam no, w jakikolwiek sposób dalej walczyć z Hitlerem. Co jest dalej ważne? Powstanie warszawskie. To zapewne wiecie, że powstanie warszawskie to była taka bardzo przykra sprawa w kartach historii, ponieważ wtedy Hitler już wiedział, że dostanie w 4 litery. On już w tym momencie de facto przegrał wojnę z ruskimi. Ruskie szły, ruskie napierdzielały tego Hitlera jak tylko chciał. No i Polacy mieli taki projekt, on się bodajże nazywał Akcja Burza. Nie jestem pewny, czy tak się nazywał, ale chyba tak, który miał na celu pokazywać Rosjanom, że oni tutaj, znaczy, żeby Polska, żeby AK wyzwalało polskie obszary, niejako tuż zanim wejdzie Armia Czerwona i niejako witało tutaj na tym terenie sojuszniczą Armię Czerwoną. Oni w ten sposób chcieli podkreślić: hej, 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 jesteśmy krajem, tutaj istniejemy, nie róbcie z nas terytorium. No i niestety wyszło jak wyszło. Hitler nie musiał pacyfikować powstania warszawskiego. Już wiedział, że jego dni są policzone. Mógł nam odpuścić, mógł to wszystko wycofywać bardziej do obrony Berlina. Nie musiał poświęcać zasobów. Zrobił to. I jednocześnie mam wrażenie, że on bardzo chciał Polakom dokuczyć, zgnoić. Używał do pacyfikacji powstania warszawskiego m.in. niemieckie oddziały, m.in. zbrodniarzy wysyłał, którzy się próbowali wykazać. I teraz tak, na przykład Ukraińcy bardzo mocno się wykazywali właśnie w czasie pacyfikacji powstania warszawskiego, byli szczególnie okrutni, tak wręcz bestialscy. Natomiast 4 dywizje Węgrów, którzy zostali wysłani do pacyfikowania powstania warszawskiego, miało to w dupie. I to tak bardzo konkretnie miało to w dupie, w dobrym tego słowa znaczeniu. Znaczy nie w tym sensie miało to w dupie, że pozwalali nas pacyfikować, tylko tyle o ile Ukraińcy nas pacyfikowali i tak dalej, to Węgrzy faktycznie nie chcieli brać w tym udziału. O, to jest dobre słowo. Słuchajcie, 3 dywizje 2 Korpusu Pancernego oraz 1 dywizja Hochwegów odmówiła walki z Polakami. Po prostu odmówili, powiedzieli: sorry, winę tu, z Polakami nie walczymy, a raczej odmówili pacyfikacji powstania. Tutaj jest cytat: nie mamy czego w Warszawie szukać. Polacy są naszymi przyjaciółmi, a Niemcy towarzyszami broni. Nie wolno dać się wciągnąć w ich spór, miał powiedzieć admirał Horthy. I tutaj słuchajcie, jasne, że my, jako Polacy, to pewnie byśmy chcieli, żeby ci Węgrzy się zbuntowali Hitlerowi i żeby wszyscy walczyli po naszej stronie. Są takie przypadki, za chwilkę będę o nich mówił, no ale tutaj trzeba zdać sobie po prostu sprawę, jakie są takie uwarunkowania historyczne. No oni wtedy raczej byli, nazwijmy to, zakumplowani bardziej po stronie Hitlera. No tak wyszło, ale i tak to z Polakami nie walczyli. To trzeba naprawdę dużej odwagi, żeby powiedzieć Hitlerowi: sorry, nie będziemy walczyć. I w tym momencie takie powiedzenie: nie będziemy się wdawać w wasze spory, w momencie, w którym wszyscy kogoś gnoją, to i tak już jest bohaterstwo. Musicie to zrozumieć. I ważne, że właśnie są przypadki Węgrów, którzy służyli w niemieckiej armii, czyli w Wehrmachcie, ale przeszli na polską stronę. Na przykład sierżant Józef Wonyk i jego 6 żołnierzy niestety polegli. Mają mogiłę w Raszynie pod Warszawą. W końcu Niemcy najpierw zakazali węgierskim żołnierzom walczyć, a potem wycofali ich z frontu z Polakami.
no bo uznali, że ci Węgrzy de facto bardziej szkodzą im, czyli Niemcom, niż Polakom. No to też jest bardzo, bardzo ważne. Słuchajcie, później jest po II wojnie światowej przyszedł, no niestety dla naszej części Europy, faktyczna okupacja radziecka. Mówię faktyczna, ponieważ teoretycznie no to my byliśmy niepodległymi krajami, natomiast to była taka niepodległość mniej więcej jak dziecko może robić co chce, jeśli jest pod władzą rodzicielską i ma powiedzmy 8 lat i ci rodzice je karmią i dają pieniądze i de facto to dziecko nic nie może zrobić, tylko jego wolność jest w takich granicach, jak rodzice pozwolą. Niestety mniej więcej taka była suwerenność Polski w Związku Radzieckim. Nasza suwerenność kończyła się tam, gdzie zaczynała się wola Związku Radzieckiego, żebyśmy suwerenni nie byli. W 1956 roku w Polsce były protesty w Poznaniu. Rozumiem, że tutaj chodziło o tak zwany poznański czerwiec, który miał kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych, ale dał nadzieję na wyzwolenie od kłopotów oraz z tego, jeśli dobrze pamiętam, to na taką krótką, ale jednak odwilż trochę przyszła. W tym czasie Węgrzy dawali takie symboliczne gesty poparcia z Polakami, za które można było wtedy dostać nawet kulkę, nie mówiąc już o tym, że porządną pałą. I Węgrzy właśnie w tym czasie zebrali się pod pomnikiem generała Bema w Budapeszcie, by zamanifestować solidarność z Polakami. Oczywiście w czasie komuny najbardziej to jednak pomogliśmy my im. W czasie powstania na Węgrzech, bardzo krwawo stłumianego przez Sowietów, Polacy pomagali jak tylko mogli, organizowali zbiórki pieniędzy, żywności, leków, a nawet była akcja oddawania krwi, którą wywożono właśnie na Węgry dla tych wszystkich rannych. Do tego bardzo dużo Polaków tam pojechało, w jakikolwiek sposób próbowali wspierać, robiliśmy co tylko mogliśmy, nawet przeróżne gazety, które wtedy były całkowicie opanowane przecież przez komuchów, w związku z tym musiały pisać propagandę. Zauważały, że Polacy jakąś taką wyjątkową empatię mają do Węgrów i że jest przyjaźń polsko-węgierska i oczywiście potwierdzały, że to nie popierają tego, co się tam dzieje, idzie nad Węgrzech i że to trzeba wrócić, bo jakieś tam kontrrewolucje, jak tak można, źle, ale zauważyli, że coś w tym jest i nie próbowali tego nawet powstrzymać. Były też próby takiego bardziej spontanicznego, ale jakby to ładnie powiedzieć, takiego bardziej zbrojnego wsparcia dla Węgrów. Na przykład 10 grudnia 1956 roku Polacy otoczyli, a następnie zaatakowali i zdemolowali konsulat Związku Radzieckiego w Szczecinie w geście poparcia dla braci Madziarów. No i teraz słuchajcie, przechodzimy do współczesności. 2015 rok. Węgrzy oraz Polacy solidarnie sprzeciwiamy się napływowi tak zwanych uchodźców do Europy. Sprzeciwiamy się chorej polityce Angeli Merkel. No oczywiście Węgrzy robią to bardziej oficjalnie, bo wtedy już tam rządzi Orban. Niestety przez większość 2015 roku w Polsce rządzi Platforma Obywatelska na czele z panią premier Kopacz, która wsławiła się m.in. zdradą Grupy Wyszehradzkiej i opowiedzeniem się i obiecaniem przyjmowania tak zwanych uchodźców. Przez to my do dzisiaj mamy problemy, bo Unia nam przypomina: obiecaliście, podpisaliście umowę, że weźmiecie 7 000 tych tak zwanych uchodźców, teraz macie wziąć, ale Węgrzy nam to wybaczyli. Jest przyjaźń polsko-węgierska, razem się sprzeciwiamy, co jest bardzo ważne, ponieważ właśnie w takim świecie opanowanym, mam wrażenie, przez obłęd, przez ludzi, którzy nawet w dobie tych zamachów terrorystycznych, gdzie w sposób ewidentny mordują Niemców ludzie, którzy przyszli tam po pomoc. To na przykład widać przy okazji tego zamachu w Berlinie, w chwili, w której nagrywam ten vlog. Wygląda na to, że to był Tunezyjczyk, który ubiegał się w Niemczech o azyl, nie dostał go, ale dostał tak zwaną kartę tolerowanego
pobytu, miał wiele paszportów, wiele nazwisk. Niemcy o tym wiedzieli, że należy do dużej grupy islamistycznej, a i tak nic z nim nie zrobili. I tak mu pozwolili siedzieć, bo muzułmanin, bo tak zwany uchodźca. I co z tego, że bandzior, co z tego, że bardzo, bardzo zły człowiek. No, w imię poprawności politycznej trzeba mu pomóc. Co robił w tym momencie Orbán? Orbán podkreślał, że Angela Merkel łamie prawo, że nie wolno żądać od Węgrów, żeby pozwalali przechodzić tym falom tak zwanych imigrantów. Orbán za to bardzo dużą cenę płacił, był nazywany nazistą, był odsądzany od czci i wiary, to, że budował mury, strasznie bardzo źle go traktowano, ale wtedy Orbán miał wsparcie Polaków. Jeszcze nie rządu polskiego, bo wtedy rządziła lizująca 4 litery Brukseli Platforma Obywatelska. Być może była taka spolegliwa, ponieważ Donald Tusk dostał robotę w Unii Europejskiej i no, bo to bardzo głupio wyglądało, gdyby tutaj jest ktoś, kto sam się tytułuje takim tak zwanym prezydentem Unii Europejskiej i jednocześnie kraj, z którego podchodzi, stawia się Unii. Nie, tak nie może być. Może dlatego rząd pani premier Kopacz zachował się tak, jak się zachował, ale ulica była za Węgrami, także ta przyjaźń polsko-węgierska była. To było troszeczkę tak, jak w czasie powstania na Węgrzech przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Polska jako kraj nie wsparła, nie pomogła, bo nie mogła, prawda? Natomiast my Polacy robiliśmy co mogliśmy, żeby Węgrów wspierać i tutaj też była pomoc, była wsparcie. To też było takie, mam wrażenie, ważne dla Węgrów, którzy usłyszeli od nas: nie jesteście sami, nie jesteście wariatami. To nie jest tak, że to sprzeciwianie się zalewu Europy przez falę tak zwanych uchodźców to jest coś dziwnego, złego, tak jak wam wszyscy mówią, myślimy tak jak wy, będzie dobrze. Wprawdzie później Kopacz zdradziła, ale nieważne. Ważne, że oni czuli poparcie ludu i ważne, że później ten lud powiedział Platformie Obywatelskiej: spierdoliren na im emigrationen, daleko od Sejmen, i my was tutaj więcej nie willkommen, i to było dobre. I oby więcej Platforma nie wróciła i Nowoczesna oby nigdy nie zaczęła rządzić. Wszystkie partie, które się zhańbiły chcianiem przyjmować do Polski tak zwanych uchodźców, podkreślam, tak zwanych uchodźców, to nie są żadni uchodźcy. Uchodźców trzeba brać, ale ludzi, którzy są terrorystami, a podszywają się tylko pod uchodźców, nie wolno brać. I tylko dlatego, że w tej masie są również uchodźcy, nie wolno godzić się na przyjmowanie całej masy. Także tutaj jest prawdziwa przyjaźń polsko-węgierska, ale przyjaźń polsko-węgierska objawia się również w czymś innym. Jak wiemy, Unia Europejska wspierana bardzo mocno przez donosicieli z Polski, i to zarówno tych klasycznych, jak i nowoczesnych, bardzo mocno szkaluje Rzeczpospolitą. Mówi na przykład, że u nas nie ma wolności mediów, i to śmieją mówić na przykład Niemcy, u których media są tak wolne, że boją się powiedzieć przez całe tygodnie o tym, że w Niemczech w czasie Sylwestra 2015 doszło do swoistego polowania na Niemki w celu gwałtu. Że tam po prostu jak zwierzęta traktowano te biedne Niemki, i przez długi czas niemieckie media bały się o tym napisać. Takie są wolne, takie są wspaniałe, prawda? Naprawdę wolność słowa w Niemczech i demokracja ma się na bardzo wysokim poziomie, między innymi tak mniej więcej wielkim poziomie, gdy ja sobie leżę na brzuchu na podłodze. Jest to tak wielki poziom wolności mediów w Niemczech, i te Niemcy śmieją szkalować Polskę, że w Polsce nie ma wolnych mediów na podstawie polskich doniesień medialnych, że w Polsce nie ma wolnych mediów. To jest absurdem. Jakby nie było wolnych mediów, to polskie media nie donosiłyby, że nie są wolne, nie? Skoro mogą donosić, to znaczy donosić w tym sensie, że informować, ale w tym momencie to chyba nieprawdę mówić. Że są tłamszone, że im się nie pozwala, że nie mogą mówić tego, czego chcą, no to skoro mówią, że nie mogą mówić tego, czego chcą, to najlepszy jest przykład, że mogą mówić, czego chcą. Tak samo KOD mówi, że nie ma w Polsce demokracji, a jakoś to KOD daje w mordę, za przeproszeniem, na ulicy. Przypominam, Maleńczuk jako gwiazda KOD-u uderzył w twarz działacza pro-life, jeszcze powiedział, że w zasadzie, gdzie to byłoby chamstwem, gdyby nie dał tam temu w mordę, bo tam to miał brzydką mordę. No. Nie spodobała mu się twarz, to pobił, nie?
tego typu rzeczy są, prawda? No i w każdym razie nas szkalują bardzo. I mówią nam, że jakieś tam sankcje będą wprowadzać. Bo jeszcze jak nas szkalują na tej arenie międzynarodowej, jak kłamią w tym Europarlamencie, mówią, że w Polsce to kobiety mają przesrane, jak w Polsce nie ma fali gwałtów na kobietach, prawda? Kobiety mogą sobie wyjść na Sylwestra pod chmurką bez obaw, że jakieś hordy ich opadną i zgwałcą, nie? No ale podobno to w Polsce kobiety mają źle, no to jeszcze jak w Europarlamencie sobie coś tam debatują i nas szkalują, to jeszcze jest. Gorzej jak ta słynna komisja będzie próbowała na nas nałożyć sankcje. I tu jest przyjaźń braci Węgrów, nasi przyjaciele Madziarzy powiedzieli wprost: my nie poprzemy żadnych sankcji dla Polaków. I oni w ten sposób im powiedzieli w fankullo, ponieważ sankcje w Unii muszą być jakby przeciwko jakiemuś krajowi unijnemu, w tym trybie muszą być podjęte jednomyślnie. W związku z tym w momencie, w którym Węgrzy nie poprą sankcji przeciwko Polakom, to Unia może sobie gadać, może sobie nas szkalować, a my możemy im mówić, że są zakłamańcami, którzy... No właśnie, chyba wystarczy słowo zakłamaniec w tym momencie. Także wielki szacun i wielki dzięki, przyjaciele z Węgier, że wybaczyliście nam zdradę premier Kopacz. Ona już nie jest premierem, spokojnie. Ona już nie jest i na końcu te ciekawostki o husarii. Najpierw może posłużę się tutaj Wikipedią. Przypominam, że Wikipedią posługiwał się pan prezydent Komorowski. Ostatnio wrócony, niejako już nie jest pośmiewiskiem, teraz jest chyba twarzą kodu i teraz teraz walczy o demokrację i walczy o wolność słowa. Który, jakby to ładnie powiedzieć, szef antykomoru miał wjazd ABW na chatę za to, że prowadził stronę właśnie antykomor.pl, gdzie były memy o Komorowskim, a człowiek, który na manifestację przyszedł z krzesłem, też miał problemy, ponieważ niestety Komorowski nie chciał, żeby mu przypominano, jak się zbłaźnił w parlamencie japońskim. Nieważne. Ważne właśnie, że on używał Wikipedii i został prezydentem. Może ja też zostanę. Słuchajcie, kilka cytatów z Wikipedii bardzo ważnych. Pierwsza, co to była ta husaria właściwie? Bo to aż miło się słucha. Husaria jest to polska jazda należąca do autoramentu narodowego, znana z wielu zwycięstw, formacja kawaleryjska Rzeczpospolitej, obecna na polach bitew od początku XVI do połowy XVIII wieku. Była wykorzystywana do przełamania sił nieprzyjaciela poprzez zadanie rozstrzygających uderzeń w postaci szarż, które w najważniejszym okresie jej istnienia kończyły się zazwyczaj zwycięstwami. Ze względu na nietypowe uzbrojenie i taktykę, husaria jest zaliczana do najskuteczniejszych formacji wojskowych w dziejach kawalerii. I tutaj się zaczyna robić, słuchajcie, ciekawie. Istnieje kilka teorii na pochodzenie nazwy husaria, w których jako najbardziej prawdopodobne zazwyczaj historycy przyjmują dwie. Pierwsza nie jest istotna dla tego vloga, ale i tak ją przeczytam. Pierwsza wywodzi się od serbskiego uzar lub gusar, która oznacza konnego wojownika, korsarza lub rozbójnika. Raczej nie, co ma husarz wspólnego z konnym rozbójnikiem lub konnym korsarzem. Lepiej nie. Druga jest z języka jakiego? Węgierskiego. Husar, to słowo brzmi właśnie huszar. Słowo węgierskie to huszar i jest to połączenie dwóch węgierskich wyrazów. Husz 20 oraz ar oznaczające lenno lub dobra ziemskie. I z czym to nam się kojarzy? Kojarzy nam się z tym, że historycy przyjmują, że nazwa przyjęta została do języka polskiego w związku z zaciągiem do wojska koronnego pierwszych husarzy, którzy wywodzili się z terenów Serbii oraz Węgier. Po prostu Węgrzy służyli w husarii. Tyle, moi kochani. Jeśli ten vlog wam się podobał, bardzo proszę o łapkę w górę, o komentarze, o oglądanie pozostałych moich vlogów w playlistach. Każda łapka w górę, każdy komentarz i każdy vlog obejrzany od początku do końca w playliście liczy się bardzo mocno do pozycjonowania. Im vlog jest lepiej wypozycjonowany, tym częściej pojawia się z prawej strony w polecanych i może więcej ludzi go zobaczy.
I tyle, moi kochani. Jeszcze raz przypominam, gdyby ktoś chciał dorobić angielskie lub węgierskie napisy, link do zrobienia tego znajduje się w opisie. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa, pa!